Dzień dobry, witajcie. Drugi dzień we Frame Garden. Co przyniósł dzień wczorajszy? Dzień wczorajszy przyniósł fajne naprawdę dowody, jeżeli chodzi o część badania z Danielem i Jessiką. Byliśmy bardzo zadowoleni. Fajne rezultaty na kamerze Kinect SLS. Bardzo fajne postaci się pokazywały, te tak zwane patyczaki. Wielokrotnie się pojawiały. Tak, najciekawsza była pod stołem. Pod stołem. Oprócz tego pojawiały się na schodach bodajże dwie postaci i na górze. Na górze, jak poszliśmy na pierwsze piętro tego budynku, zrobiliśmy bardzo fajną metodę Estes. Był tam zamknięty Daniel, którego oczywiście miał za zadanie powiedzieć to, co słyszy przez Spirit Box, który miał założone słuchawki i siedział zamknięty na tym stryżku. Natomiast ja i Jessica zadawaliśmy pytania w języku angielskim i szwedzkim. Także rezultaty były pracy naprawdę dobre. Grzegorz, co Ty możesz powiedzieć o wczorajszym śledztwie? Że przede wszystkim wsparcie tutaj Daniela i Jessiki bardzo nam umożliwiło przeprowadzenie badania, ponieważ też tutaj można powiedzieć, jako Szwedzi mieli lepszą komunikację z tymi bytami, bo jednak one funkcjonowały za życia tutaj jako Szwedzi, więc język szwedzki był dla nich wiodący, choć też jak wiemy bariera językowa w świecie duchowym zanika, ale pewnie wygodniej było się komunikować po szwedzku, bo później, kiedy ja już próbowałem ślepej sesji, to też słyszałem dalej głosy w języku szwedzkim, choć Szymon zadawał pytania w języku polskim, także nie mogłem powiedzieć, co dokładnie tam słyszałem, bo nie rozumiałem kompletnie ani słowa z tego, co w ogóle tam padło, ale wiem, że głosy na pewno były męskie, które się pojawiały wtedy na Spirit Boxie. Dokładnie, bardzo ciężko Ci by było zrozumieć język szwedzki, ponieważ jest to trudny język, my się nigdy nie uczyliśmy języka szwedzkiego. Tak, zresztą nawet Daniel chyba czasami, nie wiem czy nie miał problemów, bo mówił, że jakiś lokalny dialekt tam w ogóle wychwycił. Tak samo jak w Polsce, tak samo i w Szwecji są różne rodzaje odmiany języka szwedzkiego. Grzegorz, co możesz się spodziewać po dzisiejszym śledztwie? To znaczy liczę na to, że dzisiaj będziemy mieli równie dobre, jeśli nie lepsze rezultaty, bo jednak wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc liczymy, że dzisiaj się nie zawiedziemy i przede wszystkim też będziemy mieli bardzo ciekawe dowody w materiale, żebyście zobaczyli, że faktycznie w tym małym, niepozornym domku dzieje się coś nie z tego świata. Dokładnie. Dotychczas to jest nasze jakby trzecie śledztwo, ale drugie już we Frame Garden. Było bardzo spokojnie. Mam nadzieję, że jak to jest powiedzenie do 3 razy sztuka, tym razem będzie inaczej, a Wy widzowie się o tym przekonacie. Grzegorz, chciałbym, aby ktoś z nas wszedł tutaj do tego budynku sam. To już będzie na sam koniec śledztwa i spróbował zrobić badanie na własną rękę. My będziemy mieć rozstawione kamery, 3. Jedna kamera będzie na dolnym piętrze, w rogu tego największego pokoju, druga będzie skierowana na schody, a trzecia będzie tu na samej górze, skierowana na stryszek, ponieważ tam to jest tak zwany hotspot tego domu i tam mieliśmy chyba najwięcej aktywności z całego śledztwa i na tym się skupimy. Także, żeby było sprawiedliwie, drodzy widzowie, będziemy losować, kto wejdzie do tego domu i kto zrobi badanie. Okay? Tak będzie najbardziej sprawiedliwe. Nie będę szedł ja sam, czy ty sam. Wybierzemy sami, decydujemy o losie. Los decyduje za nas. Także będziemy się powolutku przygotowywać do drugiego śledztwa tutaj we Frame Garden. Mam nadzieję obiecującego śledztwa, także serdecznie Was zapraszamy już tutaj na odcinek. Wybiła właśnie godzina rozpoczęcia naszego ostatniego śledztwa w Szwecji, a drugiego we Frame Garden. Zamierzamy zbadać dzisiaj ten obiekt następująco. Najpierw udamy się na parter, gdzie będziemy badać pomieszczenia to duże, gdzie Daniel czuł tą złą energię, która zmusiła, że wyszedł z tego budynku, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Ten mały pokój, gdzie zmarł ten mężczyzna w łóżku. Następnie udamy się do góry tego domku, aby spróbować nawiązać kontakt albo z tym mordercą, czyli ojcem tych dzieci, albo z samymi dziećmi. Następnie przejdziemy sobie z tyłu budynku i tam jest taki kamień, gdzie prawdopodobnie odprawiane zostawały w przeszłości różnego rodzaju rytuały. Następnie zrobimy losowanie i ten, kto przegra to losowanie albo wygra, zależy jak się na to patrzy, uda się do tego domku i zrobi badanie na własną rękę. Także zaczynamy powolutku drugie śledztwo w Frame Garden. Jesteśmy właśnie już w budynku. Zaczynamy od tego dużego pokoju, o którym wspomniałem. Rozstawiliśmy sprzęty, miernik K2, drugi pokój rozstawiony z w podach, PMB, flux na ziemi. Także spróbujemy nawiązać tutaj kontakt z tymi bytami.
z tym starszym człowiekiem, który zmarł w pomieszczeniu tutaj za naszymi plecami, w następnym pomieszczeniu. Ale najpierw zacznijmy tutaj. Hello Spirit. I would like to talk with the old guy who passed away here many years ago. Chciałbym porozmawiać tutaj z duchem starszego człowieka, który zmarł jakiś czas temu. Kilkadziesiąt lat temu. Is someone here in this house? Czy ktoś jest w tym pokoju? W tym domu? Can you do something? Czy możesz coś zrobić? Can you touch this device on the floor? Czy możesz dotknąć tego urządzenia na ziemi, które wskazuje? If someone here, please make something, do something. Give me a sign. Proszę, daj nam znać, jeżeli mnie słyszysz. If you can hear me. Please do something for me. Proszę, zrób coś dla mnie. You can sit on this chair. Możesz usiąść na tym krześle. I will show you. Co? Rempot, okay. Thank you. Go away. Thank you so much. Wróćmy tutaj. Wow, żeby mnie wykładzina nie zabiła zaraz. If someone here with me, come closer to me. Can you do this again? Czy możesz znowu to zrobić? Can you do this again? Widzieliście, już mieliśmy jakąś pojedynczą odpowiedź na rempocie, który był rozstawiony właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie zmarł ten człowiek. Bardzo niewielka, możliwe, że to był skok. Ale jak powiedziałem, żeby się odsunął, to odeszło. If someone here, you can follow my voice. Please follow me. Podążaj za mną, za moim głosem. You can touch this device on the floor. Please. Czy możesz dotknąć to urządzenie na ziemi, proszę? Powiem tak, na razie atmosfera jest taka dosyć spokojna. No jest jasno, wybaczcie, ale nie mamy wpływu na pogodę. I... O, coś pojedynczego było tam słyszalne. To byłem akurat ja. Is someone here? Is a child here? Czy jest tutaj dziecko? Is a child here? Okay, thank you. Thank you so much. Gdzie pierwszy? Okay. Thank you, go away. Thank you. Uważaj, tutaj. Who are you? Are you sitting here? Czy siedzisz tutaj? Are you sitting here?
I will wait for you. Zaczekam na ciebie. Can you do this again, please? Can you do this again? Posłuchajmy teraz tego pomieszczenia ogólnie. Mamy dwa razy już odpowiedź bardzo delikatną na REM-podzie. Nieraz jakieś takie dziwne stuknięcia, ale nie wiadomo, czy to... może pracować tak, ten to już dom. pracować ten dom. On jest cały z drewna, więc Mhm. cokolwiek byśmy tutaj jakieś takie coś, to pracujący dom. If you died in this room, you can touch one of this device. Jeśli umarłeś w tym pokoju, możesz dotknąć jedno urządzenie. Did you die here? Are you a good spirit? Czy jesteś dobrym duchem? Położę to tutaj, zobaczymy, czy coś się będzie działo. Do you like this place? Czy lubisz to miejsce? If you do, you can touch this device. Jeśli lubisz, dotknij to urządzenie. Are you a woman? Czy jesteś kobietą? If the answer is yes, touch this device. Jeśli odpowiedź jest na tak, dotknij to urządzenie. Are you a witch? Czy jesteś wiedźmą? Do you? Thank you so much. Thank you. Tack mycket. Go away, please. Go away. Thank you. Trzeci raz. Tutaj REM podaje znak. If someone here with me right now, would you like to talk with me? Thank you. Proszę ciebie. Thank you so much. Come closer to me. Come closer. Thank you. Kolejny raz. Go ahead. Podejdź bliżej. Can you touch one of this device? Dotknij proszę tego urządzenia. Któregoś z nich. Czwarty raz. W tamtym pokoju REM dał nam znać. Czwarty raz. Bardzo fajna reakcja. You can move something. Możesz coś przesunąć. Do you like my voice? Czy lubisz mój głos? If you do, do something again. Jeśli lubisz mój głos, proszę zrób coś ponownie. Come on, do something again, please. Touch it. Dotknij to. Move if you want. Move if you want. Przesuń, jeżeli chcesz. Na razie tylko jest odpowiedź na REM-podzie, który jest rozstawiony w tamtym pomieszczeniu. Słyszeliście to na pewno.
Ale jak widzicie, żadnego rozsłonku na K2. PMB też nie daje znaków. Can you shake my hand? If you are here, shake my hand, please. Jeżeli jesteś tutaj, uściśnij moją rękę. Give me your hand and say hello. Podaj mi swoją rękę i powiedz mi dzień dobry, przywitaj się ze mną. Say hello. Are you a demon? If you do, do something. Jeżeli jesteś demonem, to zrób coś. Powiem tak, na razie żadnej jakiejś negatywnej energii tutaj nie czuć w tym pomieszczeniu. K2 kompletnie nie dały odpowiedzi. W tym pomieszczeniu, gdzie zmarł ten człowiek na tym łóżku, tylko Rem daje znak. Grzesiek, coś czujesz? Nie, na razie nic. A Flux i PMB też nic kompletnie. Na górnym piętrze tego budynku stryszek rozstawiony sprzęt. Go away! Go away! Coś tutaj gra. If someone here with us, can you do something more? Cały czas gra. Go away, please. Go away. Odeszło. Znowu. Moment, muszę sprawdzić. Go away. Jakby coś tu się bawiło. Słuchajcie. Spróbujmy. Zobaczcie, czy tu będzie. Wyceluję to tutaj. Na ten stryszek. Zobaczymy, czy nie był jakiś błąd systemu. Teraz się chyba kalibruje. Can you do this again? No. Chcesz się pobawić? Can you do this again? Can you touch it? Thank you. If you are here, come closer. Bardzo już fajnie się zaczyna. Come closer. If you are a child, touch it if you can. Please. You can touch it. Wow. Znowu. Thank you. You can touch it. Can you move the ball? Can you move the ball? No. The ball, please. Mówię, nie ma żadnej przeszkody, żeby łapało PMB, a mimo to ono gra. If someone here with us, can you turn on the other
things? Jeśli ktoś jest z nami tutaj, czy może uruchomić inne urządzenia? If you can, touch this device, which I put on the floor. Dotknij proszę tego urządzenia, które położyłem na ziemi. Stand next to me. Stań obok mnie. Stand next to me, please. Lubisz tego króliczka, który stoi obok PMB? Do you like this rabbit? If you do, you can touch it. Right now. Touch the rabbit. You can throw this rabbit. Króliczek to był chyba bunny. Okej. Zając, królik. Jeden drop. Can you grab my hand? Can you grab my hand? If you are a child, can you grab my hand, please? Jeżeli jesteś dzieckiem, dotknij proszę mojej ręki. If you are a child. I don't want to hurt you, but I want to talk with you, play with you. Can you move this ball? Coś stuknęło. Przejdźmy tutaj. Are you Szesztyn? Znowu. Szymek, może sięgnij po ten samochodzik i zobacz, czy będzie się chciał pobawić. Okej. To ja. Would you like to play with me? Play with me. Move this track. Move this track. Ale wyraźnie chłód czuję. Czuję bardzo wyraźnie zimno. Are you here with me? If you do, do something. Touch this device. Please. Go ahead, touch it. Do something. Play with us. Move this toy. Come on, move this toy. Cały czas gra. Thank you. A może chce się z nami porozumieć, że ustalmy, że na przykład raz jest na tak, a 2 razy na nie. If the answer is for yes, do this twice. If the answer is for no, just one. Are you a boy? Are you a father? Are you Nils? Are you Szesztyn? Come on, play with this toy. Play with this toy. Come on, boy. Stay back. Stay back. Stay back. Play with this toy.
Move this toy for us, please. Or just touch it. Please touch this device. You can check it. Możesz to sprawdzić, dotknij to. Play with us, please. Zaczekaj. Obserwuj. Zwariowało to pięknie. Show me your house. Pokaż mi swój dom. Złap mnie za rękę. Show me your house. Where are you now? Are you still here? Are you still here? Czy wciąż tu jesteś? Do you? Please touch this device. Put your hand on this device for me. Połóż swoją rękę na tym urządzeniu dla mnie. Podejdźmy. On naprawdę lubi. Jakiś przywiązany jest do tego. Zasypujmy na razie. Wyłączmy. Do you like this toy? Do you like this toy? Can you touch this toy for me? Can you play with this toy for me? Coś z tego. Come on. Let's play with us. Jesteśmy teraz z tyłu budynku. Tak jak powiedziałem, po mojej prawej stronie jest kamień, gdzie prawdopodobnie dochodziło do różnego rodzaju rytuałów. Prawdopodobnie także i takich rytuałów, które kończyły się po prostu śmiercią może nie ludzi, nie zawsze może to byli ludzie, ale na pewno zwierząt. Flux, K2 i Rempot. If someone here, can you do something for us? Can you touch this device? If someone died here, can you do something? Jeżeli ktoś tutaj umarł, czy może coś zrobić, uruchomić coś dla nas? Please come closer to us. If someone died here, come to me, please. Thank you. Thank you. Can you touch me? Can you touch me? Can you grab my hand, please? Can you grab my hand? Jeżeli mnie słyszysz, złap moją rękę. Are you a woman? Czy jesteś kobietą? If the answer is yes, turn on the grid line, please. Are you a woman? Did you die here? Did you die here? If the answer is yes,
turn on please the green light. Are you witch? Are you a witch? Is it true someone died here? Is it true? Are you a bad spirit? Are you a bad spirit? Please do this again. Please, if you can, do this again. Turn on the green light. Fajnie żyła odpowiedź. Thank you so much. Kolejna odpowiedź. Słuchajcie, można by było powiedzieć, że możliwe, że to jesteśmy na powietrzu, coś może włączać, ale nie pada deszcz, nie pada śnieg, nic na to urządzenie nie pada, a daje nam odpowiedzi. Możemy słyszeć zwierzęta. Właśnie zatem, dlaczego trzymam tak w ogóle tą K2? No ponieważ tam jest ten kamień, tam jest ulokowany. To nie jest, że szukam roślin, tylko tam jest ta energia. Prawdopodobnie to jest bardzo zła energia, która znajduje się tutaj właśnie z tyłu tego domu. Did you go? Czy poszedłeś? Przejdźmy się, zobaczymy, czy będzie jakiś skok. Mamy kolejną K2. Teraz wezmę i sprawdzę. If someone here with me, please come closer. Follow me, please. Come closer. If someone died here in this area of this house, jeżeli ktoś zmarł tutaj, w tym obszarze, wokół tego domu, please try to communicate with us. Spróbuj się z nami komunikować. Can you do something, please? Can you do something? Przejdźmy, zobaczymy dalej. No uwierzcie nam, że nie da się wejść w te krzaczory. Żebym chciał, to tam naprawdę jest to ciężkie. Hello, spirit. Are you still here? If you are, touch me. If someone here, please touch me, follow me. Come closer. Podejdź bliżej, dotknij mnie. Do something, please. Zrób coś, proszę. Thank you. Czy jest odpowiedź? Follow me, please. Please follow me. Fajnie, już kilka odpowiedzi na Fluxie. Can you grab my hand? You can choose which one. Możesz wybrać sobie rękę, którą chcesz złapać. Does your body still here? Czy twoje ciało nadal tutaj się znajduje? Have you seen the heaven?
Czy widziałeś niebo? Have you been in heaven? Czy byłeś w niebie? Have you ever seen God? Or the light? Czy kiedykolwiek widziałeś Boga? Ewentualnie światło? If the answer is yes, do something, please. Jeśli odpowiedź jest na tak, proszę zrób coś. Are you happy? Are you happy? Czy jesteś szczęśliwy? Jakieś zwierzęta słyszymy w oddali? Nie wiem co za zwierzęta, jakiś drób? Nie, ciężko jest mi stwierdzić, bo to jest dość daleko. Dość daleko. Tempo, thank you. Thank you so much. Wow, fajnie, fajna odpowiedź. Are you standing here? If you are, do this the same. Jeśli stoisz tutaj, zrób to samo. Grab my hand. Grab my... Oh. Thank you. Thank you so much. Wow, wow, thank you. To jest silne. Thank you. Please follow me. Grab my right hand, please. Wow, 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 wow. Thank you. To było dość dobre, to było naprawdę mocne. Can you grab my hand? Cały czas. Wow. Can you grab my hand, please? For a moment. For a moment, please. Ale nie ma żadnych skoków. Ale zobacz, jakby przeszło z Fluxa teraz w okolicy właśnie REM-poda. Tak. Can you touch this device? Czy możesz dotknąć tamtego urządzenia? Wow, 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 wow. Thank you. Stay back, please. Go away. Go away. Ale zobacz, cały czas coś daje znać. My nie podchodziliśmy nawet do tego, a co się uruchomiło i nadal tutaj stoi. Thank you. Thank you. Tak więc teraz zaczynam swoją część badania. Szymek został na dole. Tam również będzie prowadził swoją część badania i zobaczy, jakie dowody uda się jemu zebrać piętro pode mną, a z kolei ja zobaczę tutaj, jakie ja zdołam zebrać dowody. Słyszycie? Już pierwsze sygnały są. Are you here with me? Do you want to play with me? Czy chcesz się bawić ze mną? Come on, play with me. Drodzy widzowie, postanowiliśmy jednak podejść do śledztwa nieco inaczej. Ja zostaję na dole, Grzegorz jest u góry, żebyśmy mieli lepsze wrażenia tego śledztwa. Także ja zostałem w miejscu, gdzie widywany jest ta postać ten człowiek cień i ten człowiek, który zmarł w tamtym pomieszczeniu. Grzegorz próbuje nawiązywać kontakt z duchami dzieci, więc spróbujmy troszkę, popróbujmy tutaj nawiązać kontakt z tymi duchami. Kick this ball. Kopnij tą piłkę. I won't play with you
because I know that you are children and you like play with other. Wiem, że jesteś dzieckiem i chcesz się bawić, więc chcę się z tobą pobawić. Give me a sign. Jeśli tu jesteś, daj mi jakiś znak. Come on. I don't hurt you. Chodź, nie zrobię ci krzywdy. Jest tutaj bardzo, można powiedzieć, taka troszkę dziwna atmosfera, ale zobaczymy, czy byty tych dzieci, które tutaj zmarły na tym stryczku, zechcą mi ujawnić swoją obecność. Come on. Chodź. Please give me a sign. I want to know that you are here with me. Proszę, daj mi jakiś znak, chcę wiedzieć, że jesteś tutaj ze mną. If you want to play with me, use device you see here. Jeśli chcesz się ze mną komunikować, użyj jednego z urządzeń, które widzisz. Nadal możemy usłyszeć w tle, jak Szymek prowadzi swoje badanie, także czasem można nachodzić na siebie, ale mamy nadzieję, że zdołam uzyskać obiecujące rezultaty, więc tutaj jeszcze też spróbuję się pobawić z tymi dziećmi, które są w tym miejscu. Szesztin, come on. Niels, come here to me. Szesztin, Niels, chodźcie do mnie. Use power from this device and kick a ball to me. Użyjcie mocy z tych urządzeń i kopnijcie piłkę do mnie. Come on. I want to play with you and I don't want to hurt you. Nie chcę wam zrobić krzywdy. Chcę się z wami tylko pobawić. Don't afraid of me. Nie obawiaj się mnie. Touch one of this device. Dotknij proszę jednego z urządzeń. Będąc na dworze mieliśmy bardzo fajne odpowiedzi. Na REM-podzie, na Fluxie, oprócz dwójek. Tutaj pole elektromagnetyczne nie jest w ogóle w żaden sposób jakby odczytywane przez te urządzenia. Zobaczcie. Are you sick? Wow. Patrzcie, jest skok leciutki. Patrzcie, wow, 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 wow. Again. Are you here? Wow. Are you sitting here? Wow. Bardzo, bardzo dobry odczyt.
Jakby coś, co się działo właśnie w tym miejscu. Who are you? Zobaczcie, to jest tylko i wyłącznie to miejsce. I tu. Tu. I. O, tu jest coś. Can you touch the other device? Czy możesz dotknąć inne urządzenia? Can you knock? Can you make a noise? Nie wiem, czy widzicie, ale pewnie nie. Ale temperatura naprawdę spada. Teraz jest 18. I zobaczcie, cały czas jest coś tutaj. O. Cały czas jest jakiś delikatny skok. Ja to położę na chwilę na stole. No, naprawdę. Zobaczymy, czy będzie coś się działo. Ok. Stop! Go away! Thank you. Widzicie? Tu jest, mówię, powiem odejdź, thank you. One są bardzo takie jakby, to dziwnie zabrzmi, ale tutaj trzeba być w pewien sposób kulturalny, żeby z tą chciało nawiązać jakikolwiek kontakt. Naprawdę. Jesteśmy już po drugim śledztwie we Frame Garden i co możemy powiedzieć? Moje najpierw zdanie jest takie, Grzegorz, że było tutaj naprawdę spokojnie. Czy zawiodłem się? Może nieznacznie, bo spodziewałem się ciutkę większej aktywności, ale do końca też tak źle nie było. Na pewno pierwszy dzień był bardzo fajny, bo tam wspólnie prowadziliśmy śledztwo wraz z grupą łowców duchów ze Szwecji, czyli Jessiką i Danielem. Uzyskaliśmy bardzo fajne efekty pracy, które oczywiście widzowie zobaczą, albo już widzieli. Dzisiejsze śledztwo nasze tylko i wyłącznie też było dość dobre. Fajne odpowiedzi na Rempodzie. Flux był ok i PMB na górze, jak byliśmy razem tam. Jak ja robiłem samo badanie na dole, za dużo się nie działo, ale ja czułem spokój ogólnie, kiedy byłem tam sam. A jak twoja część badania? Moja część badania przebiegła spokojnie, niemalże nic się nie działo. Przez moment jedynie, co to można powiedzieć, że Rempod zaczął grać, ale po chwili ta gra się urwała, bo okazało się, że można powiedzieć, coś jakby zjadło baterię, ale nic więcej już się później nie działo. Jakiś dyskomfort czułeś? Nie, nic z tych rzeczy. Znaczy, no przez moment czułem się na początku dziwnie, ale później już zupełny spokój. Zupełny spokój, czułeś Tak. się w porządku, tak? Próbowałeś się bawić z tymi bytami dzieci? Tak, próbowałem też namawiać, żeby kopnęły tę piłkę, że można było zobaczyć, że faktycznie coś się dzieje. Nawet im sugerowałem, żeby korzystały z energii, którą pobiorą z urządzeń. Mam wrażenie, że z Rempoda wzięły, ale nie pokazały jakby swojej bytności w tym miejscu. W tym miejscu. Okej. Grzegorz, podsumowanie całego wyjazdu do Szwecji. Twoim zdaniem jak było? Mi się bardzo podobało osobiście, tak mogę powiedzieć. I jeśli chodzi o same śledztwa, bo przede wszystkim te śledztwa biorę jako pierwsze pod uwagę, to nie zawiodłem się. Może też nie zawsze były takie aktywności, bo jednak też duszki to nie są małpki cyrkowe, które na nasze widzimisię będą jakieś sztuczki robić dla uciechy gawiedzi przed kamerą. Choć naszych widzów za gawiedź nie uważamy, ale po prostu mam wrażenie, że czasami niektóre osoby zbyt dużo horrorów się naoglądały i chyba im się wydaje, że wizja reżysera Jamesa Wana od serii Obecność bardzo przylega do rzeczywistości, a tymczasem nie zawsze to tak wygląda. Dokładnie. Nie zawsze to tak wygląda. To są badania, a nie próba na siłę pokazywania czegoś, co tak naprawdę jest bardzo trudne do zobaczenia. Ale mówię, do wszystkiego trzeba dojrzeć. My dojrzewamy, tak? My, mówię, nabieramy doświadczenia tak naprawdę z badania na badanie i wymaga to wszystko po prostu czasu i odrobiny, mówię, takiego spokojnego podejścia do tematu, tak? Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, że obejrzeliście najnowszy odcinek z Frame Garden ze Szwecji. Jest to ostatnie nasze dzisiaj
śledztwo podczas tego wyjazdu tutaj do Szwecji, ale nie ostatnie w ogóle, na pewno. Bardzo Wam dziękujemy raz jeszcze. Serdecznie zachęcamy do interakcji na pewno na social mediach, nie tylko na YouTubie, ale możecie nas znaleźć, nasze prywatne konta czy amongowe, oczywiście na Instagramie oraz Facebooku, bo tam też również jesteśmy i możemy Wam odpisywać, jeżeli chcecie w ogóle jakieś interakcje wchodzić z nami, to mile widziane jak naprawdę. Także drodzy widzowie, serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy oczywiście spokojnego dnia lub nocy, zależy kiedy nas oglądacie. Także do zobaczenia niedługo, pozdrawiamy. Dziękuję. A i żółwik na koniec. Tak. Trzymajcie się, hej.